Nazywam się Michał Siarek i jestem fotografem dokumentalnym, ale im bardziej w to wszystko brnę, tym bardziej mam wrażenie, że chciałbym też być archeologiem, antropologiem, pilotem, marynarzem, survivalowcem, polarnikiem, leśnikiem, przyrodnikiem i rybakiem. Poruszać się w tych wszystkich polach, które gdzieś coraz częściej przemykają się w tych tematach, które mnie interesują jako twórcę. Jako ambasador Fuji realizuję projekt na północy Norwegii, w regionie Finnmark, który jest wstępem do Arktyki, czy przedsionkiem Arktyki, i zajmuję się tutaj tematem na styku zmian klimatycznych, migracji, ochrony środowiska, degradacji środowiska, tego, co stanie się w Arktyce, co stanie się z Arktyką, czy jak Arktyka stanie się areną międzynarodowych działań w ciągu najbliższych 5-10 lat. Dotarłem tu trochę przez przypadek, na przekór poczuciu, że powinienem objechać Norwegię wzdłuż wybrzeży. Chciałem dowiedzieć się więcej o czymś, co było praktycznie nieobecne w mediach. Nigdy nie wyciągam aparatu na co dzień, jeżeli nie jestem pewien tego, co mam do zrobienia, i mimo tego, że jestem na lokacjach, to potrzebuję je sobie w jakimś sensie zeskautować. Mamy 50 km, gdzie nie ma żadnej drogi, tylko ścieżki dla reniferów, dla pasterzy, którymi nie możemy się poruszać. Niesamowite, że to jest tak odcięte. Większość to czekanie na światło, na ludzi, na zgodę, na znalezienie tematu, na to, żeby ktoś ci naprawił samochód i przymocował koła. Czasem mnie ten balans trochę męczy, że więcej czasu się robi wszystko wokół. Jakoś się już z tym godzę. Chciałbym trochę więcej czasu robić te przyjemne rzeczy i żeby to wyglądało zajebiście na ekranie, ale wygląda tak. W sumie większość mojej roboty polega na użeraniu się z rzeczami, które nie działają. Dwa tygodnie temu, sprawdzając coś przy zawieszeniu, zablokował mi się ten klucz tutaj, którym podnosimy samochód, i on mi odstrzelił, zatrzaskując mi łapę między tym a tym, i mogła to być moja głowa, także myślę, że ręka to całkiem mały koszt. No a to było tuż przed powrotem do Polski i trzeba było jeszcze dokręcić koła, więc to była trochę przygodowa historia. Miałem czas od maja, żeby researchować, żeby dojeżdżać do tych najmniejszych miejscowości, sprawdzać, pytać. Niektóre z tematów odpadły, czy niektóre z wątków jakby okazały się zupełnie fałszywym tropem, a niektóre przerosły najśmielsze oczekiwania tego, jak bardzo aktualne są te tematy i w jak dobrym miejscu znajduje się we właściwym czasie. Tak na przykład tutaj w Gamvigu. Ponieważ to są bardzo małe społeczności, między 200 a 500 osób i wszyscy się znają, to z tego co słyszę, wszystkie relacje są tutaj dosyć skomplikowane. Ludzie żyją blisko,
może zbyt blisko momentami i prowadzi to do różnych niesnasek, które jakby zauważyłem mogą się ciągnąć bardzo długo i jakby narysowanie takiej mapy lokalnych albo powiązań, albo sympatii, antypatii, to wszystko jest bardzo ciekawym psychologicznym poligonem dla mnie w pierwszej kolejności, żeby zrozumieć kto, dlaczego, jak. Jakby ja będąc zupełnie z zewnątrz jestem oczywiście w jakiś sposób przyjmowany jako egzotyka, jako turysta i muszę się wykazać tym, że w zasadzie to jestem kimś więcej niż turystą i nie tylko dziennikarzyną, który tu przyjechał i chciałby coś o nich opowiedzieć. My name is Jan Erik Rånes. I am 66 years old and I live in this village, Gamvik. It was the love of a woman and the love of this region. I met my wife some years ago and then I ended up deciding to quit my job in Oslo and retire. We decided to make our home here in every way of the aspects. The main thing is that you are living here on the edge and it's the nature is deciding how to live. Jesteśmy przed sklepem w Gamviku, gdzie w zasadzie moja praca tutaj się zaczęła. Właścicielka synowa, z którą zaraz będziemy rozmawiać, wróciła ze studiów i postanowiła zainwestować w ten sklep, bo miejscowość nie może funkcjonować bez szkoły i bez sklepu. I jest to w zasadzie najbardziej wysunięty sklep na północy Europy. Okazuje się, że ten sklep jest w ogóle centrum lokalnej społeczności. Ludzie przychodzą tutaj co rano na kawę i synowe w jednej z rozmów powiedziały mi coś bardzo ciekawego, że w takiej sytuacji jak tu, z tymi wszystkimi starszymi ludźmi, którzy potrzebują kontaktu, kawa musi być za darmo. Jakby to, że kogoś nie stać na tą kawę, nie ma żadnego znaczenia. Więc dla mnie to był dobry punkt startowy, żeby zacząć rozmawiać o tym, co się w tej miejscowości dzieje i czego ona potrzebuje i jak się zmienia. Człowiek zawsze jest elementem moich fotografii. Zawsze staram się, żeby w tych pejzażach był człowiek. No dobra, ja jestem gotowy. Portret jest pretekstem do rozmowy. W tej sytuacji jakby ta kamera pomaga mi się zbliżyć do sytuacji, do bohatera. You see, usually this takes a while, so we have a lot of time, but not this much. Sam w sobie nie czuję się jakoś specjalnie ani śmiały, ani nie przychodzi mi to łatwo, żeby po prostu wejść i tych ludzi o coś pytać. Jakby to nie tak, że oni mnie nie interesują, tylko ja czuję się z tym niezręcznie. Oni jako ludzie mnie bardzo interesują, ale uważam, że ta granica między moją obecnością a wchodzeniem w ich życie i opowiadaniem historii o tak hermetycznej grupie ludzi postawionej w tak ekstremalnych warunkach i tak ekstremalnych zmianach wymaga długiego podejścia. Oh yeah, I think we have it. Yeah, we have it for sure. Zresztą myślę, że ten domek w ogóle nie jest na takiej wielkiej pustce, jak wam się wydaje. Bo do najbliższego sąsiada mam z 500 metrów. To nie jest jakoś mega daleko. Bardzo podobają mi się tutaj te odległości i ta surowość natury. To, że wiatr cały czas gwizda na tych luźnych deskach w domu i w ogóle jest to bardzo... Momentami jest to trochę straszne, jak się jest z tym samemu. Mnie się ta perspektywa zimy tutaj bardzo podoba. I w ogóle tego, jak bardzo ogranicza to miejsce potrzeby i materialne i takie... Wydaje mi się, że trzeba tutaj mieć coś do roboty poza pracą codziennie, coś w tle, czym można się zająć, jakieś zadanie,
żeby lepiej trzymać kurs. O, słońce wychodzi. Uznałem, że ja potrzebuję perspektywy, żeby pomieścić więcej w pierwszym, drugim planie, a jednocześnie mieć tło w postaci budynku i tak dalej. Taka pozycja sprawiła, że ja zacząłem fotografować bardzo, bardzo powoli. Od dłuższego czasu zastanawiam się, w jaki sposób to sfotografować, wiesz, tą przestrzeń, tą ciszę, ten wiatr i to jakby w jaki sposób opowiadać o przestrzeni, która jest absolutnie nieobejmowalna wzrokiem. No i to samo w sobie też jest ekscytujące, to żeby to na tyle dobrze zaplanować, a po drodze się jeszcze bardzo zmęczyć. Czysto fizycznie to będzie ciekawe. Wyczekując swoje sytuacje, jakby wyczekując światło, wyczekując idealne warunki i zmierzając do jakiegoś zdjęcia, które nazwałbym może trochę ikoniczne, takie, które jakby zawiera w sobie, jeśli nie całą historię, to na pewno jest historią samą w sobie. Czekamy na to, żeby ta chmurka się jeszcze trochę może przesunęła. Jesteśmy spóźnieni na spotkanie, no ale jakby ten deszcz przesunął się na ten drugi plan i mielibyśmy tutaj taki spot światła, to byłoby zajebiście. Jakaś jeszcze ciężaróweczka albo coś. Bycie tutaj samemu, to znaczy bez kogoś, kogo się znasz, bez kogoś, z kim można rozmawiać, sprawia, że ja muszę siłą rzeczy wychodzić do ludzi. Więc zaprzyjaźniam się z lokalesami, więc wchodzę w jakieś nowe znajomości. I to też jest jakby część strategii, żeby codziennie się popychać o krok dalej, no bo jeżeli nie będę musiał do nich wychodzić, to pewnie po prostu nie będę. It's winter, your kids need clothes, you need clothes, you need to go at sea, you need to find out how to survive tomorrow. In Mecham there is no another way, just fishing. That day when Michał came to Lorden, my kitchen wasn't working. I had a problem with the water pipes, you know. And I saw a tourist was parking near Lorden. He came and I straight ahead shout in his face, "We are closed! Kitchen is closed!" Michał was like, "It's okay, I can just take a coffee if it's possible, you know." Michał maybe was very interesting in the story how to came and survive in a small place in the north of Norway, you know, without any backgrounds, without any savings, let's say. So, yeah, in this way.
Ja już od dawna chciałem sobie docisnąć śrubę, stawiając się w jakiejś takiej ekstremalnej sytuacji deprywacyjnej, gdzie jestem sam ze swoimi myślami i jakby ludzie mówią, że to bywa ciężkie, ale nie wszyscy. Dużo ludzi mówi z kolei, że jest to jakieś w jakimś sensie wyzwalające doświadczenie. Chyba nie obawiam się tego, że będę tutaj sam. Wręcz w jakimś sensie mnie to pociąga. Może jestem mało towarzyski.